Jeżeli jesteś deweloperem, w jaki sposób zatrudnisz kogoś od testów, czy kogoś od marketingu, od finansów, nie masz w ogóle o tym pojęcia. No to prowadzi po prostu do wielu niepotrzebnych nieporozumień. Twoją rolą jest, żeby jak najwięcej się nauczyć, żeby jak najwięcej się dowiedzieć. Gdybym wiedział, no to by była ta pułapka, że to teraz ja wiem wszystko najlepiej, wiem jak to zrobić, to mogę to zrobić sam. Oczywiście trzeba też uważać, żeby sobie nie dawać wciskać kitu. Tutaj rodzą się pewne problemy. Skąd będziesz wiedział, że ta osoba dobrze wykonuje swoją pracę? Short 26. Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Słuchajcie, w 21 odcinku rozmawialiśmy o czymś takim jak Task Relevant Maturity, czyli na ile ludzie są gotowi, czy dojrzali do tego, żeby robić pewne rzeczy, projekty i wspomnieliśmy tam o czymś bardzo istotnym z perspektywy waszej i naszej, czyli lidera, a mianowicie TRM, menadżera, TRM, lidera. I tutaj rodzą się pewne problemy. I teraz Krzychu, powiedz, jakie to są problemy? No właśnie, to może być trochę kontrowersyjne albo nawet trudne, żeby to przyznać, ale musimy przyznać, że są takie sytuacje, kiedy czasami nie mamy pojęcia zbyt dużego o pracy członka naszego zespołu. I to nie dlatego, że jesteśmy niekompetentni. Kiedy mogą być takie sytuacje? No chociażby zespoły deweloperskie, które są interdyscyplinarne. Mamy tam testerów, programistów, czasem analityków. Liderem może być deweloper albo tester, tak jak u nas. I wtedy ten lider nie musi znać zawiłości wszystkich kwestii dotyczących pracy każdej osoby w zespole. Dobrze, żeby oczywiście miał pojęcie, ale niekoniecznie musi znać dogłębnie, na czym to polega. Chociażby też w mniejszych firmach, w startupach na przykład. Czasami jest tak, że deweloperzy zakładają startup, ktoś tam wspomaga biznesowo, ale potem pojawia się sytuacja, kiedy musimy zatrudnić na przykład kogoś od marketingu, kogoś od wsparcia w social media, kogoś od finansów. I ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy dobrze znali się na tych wszystkich rzeczach. Paweł, masz takie sytuacje, że czy wiesz o wszystkim, co robią twoi ludzie na poziomie seniorskim? Oczywiście, że nie wiem, bo gdybym wiedział, no to by była ta pułapka, że to teraz ja wiem wszystko najlepiej, wiem jak to zrobić, to mogę to zrobić sam, a to też przecież nie o to chodzi. O to chodzi, żeby zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie i tutaj bardzo dobry przykład dałeś, bo jeżeli ja mam background techniczny, programistyczny i teraz jak mam u siebie senior QA w zespole, no to ja często nie wiem, co ona robi i po prostu widzę efekty tego, ale co, jak, po co, dlaczego, to nie wiem. No właśnie, więc mam nadzieję, że na samym początku rozprawiliśmy się z tym, że wiedzieć mniej na temat tych zadań, które wykonują członkowie twojego zespołu, to nie jest nic złego, to nie jest coś, co pomniejsza twoją rolę jako lidera. Zresztą, Paweł, wydaje mi się, że mówiliśmy to już od pierwszego odcinka, że twoim zadaniem jako lidera jest zatrudnianie ludzi, którzy są mądrzejsi od ciebie. No właśnie, i tutaj przechodzimy do tego pojęcia Task Relevant Maturity. Dla przypomnienia to jest właśnie takie, powiedzmy, pojęcie, że ludzie w różny sposób sobie radzą, w różny sposób są dojrzali do różnych zadań. Nie jest tak, że ktoś jest we wszystkim dobry albo we wszystkim zły i to dotyczy nie tylko członków twojego zespołu, ale również ciebie. W pewnych rzeczach możesz być bardzo dobry, bardzo dobra, natomiast w pewnych rzeczach możesz sobie radzić słabo, chociażby przez brak wiedzy, brak tych kompetencji związanych właśnie z tymi konkretnymi zadaniami. To nie jest nic złego, to jest po prostu fakt i dobrze o tym wiedzieć, dobrze sobie uświadomić, w takich zadaniach jestem dobry, w takich zadaniach jestem gorszy. I jakie to może problemy powodować? Kiedy właśnie w sytuacji, kiedy nie masz takiej obszernej wiedzy na temat zadań twoich podwładnych? No przede wszystkim główny problem, o którym już wspomniałem, czyli zatrudnianie. W jaki sposób zatrudnisz kogoś, jeżeli jesteś deweloperem, w jaki sposób zatrudnisz kogoś od testów, czy kogoś od marketingu, od finansów? Nie masz w ogóle o tym pojęcia. Kolejna kwestia to wspieranie takiej osoby w codziennej pracy. Też nie zawsze możesz to zrobić w łatwy sposób. No i ocena pracy. W jaki sposób ocenisz, czy ktoś robi dobrą robotę, czy nie, skoro nie jesteś pewien, czy robi tę robotę w dobry sposób, czy nie. No dobra, to w takim razie jak zatrudniać takich ludzi, o których pracy nie mamy bladego pojęcia? Co byś polecił?
Mamy takie doświadczenia u nas, bo tak jak wspomniałem, mamy team liderów, którzy są deweloperami, mamy team liderów, a właściwie team liderki, które są inżynierami jakości. No, oni zatrudniają z drugiej strony właśnie testerów albo deweloperów. Przede wszystkim należy dobrze zdefiniować rolę, czyli dobrze wiedzieć po prostu, kogo potrzebujemy. I to nie tylko kwestia jest, żeby dobrze zrobić ten job description, czyli takie jakby ogłoszenie, gdzie określimy wymagania, ale chociażby, żeby mieć zdefiniowane oczekiwania na określone stanowisko. To jest coś, o czym rozmawialiśmy przy okazji odcinku o learning planach, czyli dobrze wiemy po prostu, czego od takich osób oczekujemy. Potem w procesie rekrutacyjnym dobrze jest się tego trzymać, no ale wiadomo, że też ciężko nam będzie przepytać z jakichś niuansów technicznych osobę, która jest o odmiennej specjalizacji, więc tutaj dobrze poprosić o pomoc ekspertów, czyli specjalistów. Albo możemy poprosić jakichś seniorów z innego zespołu, albo team lidera z innego zespołu. Nie męczmy się sami z tym problemem, tylko szukajmy wsparcia osób, które mają wiedzę większą od nas. Te osoby też mogą nam pomóc oczywiście zdefiniować tę rolę. Dobrze też, żebyśmy tym osobom, które będą nas wspierały, zadali trochę pytań, które nam lepiej pozwolą poznać tę rolę i lepiej uczestniczyć w tym procesie rekrutacyjnym. Czyli chociażby o tym, jaki wpływ ta osoba będzie miała na najważniejsze zadania realizowane przez ten zespół. Skąd zespół będzie wiedział, że ta osoba dostarcza jakąś wartość, czyli na przykład jeżeli rekrutujemy testera, czego będziemy oczekiwać od tego testera jako zespół? Jakich rzeczy nie wiemy, których oczekujemy, że ten tester będzie wiedział i nam powie, jakie procesy zaprojektuje, czy gdzie widzimy teraz braki, po co w ogóle ten zespół potrzebuje takiego stanowiska. To też wracając do tego przykładu startupu, po co potrzebujesz tego marketingowca? Z jednej strony, a z drugiej strony, skąd będziesz wiedział, że ta osoba dobrze wykonuje swoją pracę? I tu możemy przejść właśnie do rezultatów. Jeżeli to jest ten wspomniany marketingowiec, skąd będziesz wiedział, że on wykonuje dobrą robotę, że twój startup idzie do przodu? Jeżeli to będzie tester do zespołu, czy deweloper, no skąd będziesz wiedział, że ta osoba robi dobrą robotę? To pozwoli nam lepiej zatrudniać te osoby, co do których specjalizacji nie mamy takiej szerokiej wiedzy jak w naszej specjalizacji. Druga taka przestrzeń, o której mówiliśmy, to jest wspieranie. W jaki sposób możesz wspierać kogoś, o którego pracy nie wiesz aż tak dużo. Przede wszystkim warto uzupełnić trochę swoją wiedzę, czyli dowiedzieć się od tej osoby, chociażby jakiego rodzaju wsparcia będzie od ciebie oczekiwać. Czy to merytorycznego, czy finansowego, czy kwestia narzędzi, czy kwestia jakiegoś ustalenia współpracy z zespołem. Dobrze, żeby zawsze z taką osobą mieć ustalony plan. Można się posiłkować tutaj tymi learning planami, czyli co ta osoba będzie robić po prostu w jakimś okresie, chociażby przez najbliższe 3 miesiące. Tutaj mamy na myśli zarówno zadania, takie codzienne zadania, ale również rozwój. I wtedy bardzo ważne jest to, żeby jasno określić te oczekiwania i kryteria oceny, czyli czego oczekujesz od tej osoby, jakie ma rezultaty dowieść, jakie ma wyniki pokazać. To bazuje na tym, co ustaliłeś wcześniej z zespołem, czyli czego zespół oczekuje od tej osoby, co ta osoba musi wnieść, czego zespołowi brakuje. I gdy będziecie pracować nad tym planem, co ta osoba będzie robić, to twoją rolą jest, żeby jak najwięcej się nauczyć, żeby jak najwięcej się dowiedzieć. Czyli jeżeli zespół powiedział, że oczekujemy, że ta osoba zaplanuje na przykład jakiś proces, wtedy musisz porozmawiać z tą osobą. Twoim zadaniem jest zaplanowanie tego procesu, ale jak do tego podejdziesz? Skąd będziesz wiedzieć, że ten proces jest dobrze zaplanowany? Jakie konkretnie kolejne kroki podejmiesz? I to nie chodzi o mikromanagement, tylko chodzi o to, żebyś ty jako menedżer się nauczyła, co ta osoba będzie robić, jak będzie wyglądać ta jej praca, co potem w następnym kroku pozwoli lepiej ją ocenić. Gdy będziesz pracować nad tym planem pracy, to też wykazanie takiej dużej empatii, nawiązanie relacji z tą osobą spowoduje, że możesz się dużo dowiedzieć o stylu pracy tej osoby, co jest dla niej ważne, na co zwraca uwagę. I potem oczywiście w dalszych etapach będzie to pomagało w tym, żeby zorientować się, co ta osoba robi i jakie odnosi rezultaty. No i właśnie kolejny punkt, czyli ocena tej pracy. Zakładamy, że gdy przygotowywaliście ten plan, to ustaliliście oczekiwania, ustaliliście learning plan. W związku z tym istnieje pomiędzy wami porozumienie co do tego, co ta osoba ma robić i jakie są oczekiwania. I to jest podstawa. Potem rozmowy 1 na 1, o tym też będziemy mieli odcinek niedługo,
to jest taka okazja, żeby właśnie przedyskutowywać, co ta osoba robi, żeby wytłumaczyła, jakie podejmuje kroki. I to też nie jest kwestia przesłuchania, tylko tego, żeby po prostu się nauczyć, żeby się dowiedzieć. Wiadomo, że na początku to będzie częściej, te rozmowy będą dłuższe, ty jako menedżer musisz większy wysiłek włożyć, żeby zrozumieć, potem będzie trochę mniej. No i to jest ta właśnie twoja nauka, to jest taki moment, kiedy na przykład musisz prosić o wytłumaczenie. Czemu ty tak zrobiłeś? Czemu ty tak zrobiłaś? Jakie miałaś opcje? Dlaczego akurat te wybrałaś? Oczywiście trzeba też uważać, żeby sobie nie dawać wciskać kitu, bo są osoby, które potrafią to i mają do tego umiejętności. No to jest taki wysiłek, który trzeba podjąć, żeby dobrze zrozumieć, co ta osoba robi. Oczywiście trzeba być, warto o tym wspomnieć, że nie należy ściemniać, że ja wiem wszystko, tylko cię sprawdzam. No nie, trzeba szczerze, transparentnie powiedzieć, że no nie wiemy wszystkiego na temat tych zadań i właśnie nasze pytania wynikają z tego, że chcemy się douczyć, chcemy dowiedzieć więcej. Na podstawie tych wcześniej ustalonych jasno oczekiwań i tych rozmów, w czasie których powinnaś się dowiedzieć, czemu ta osoba podejmuje takie, a nie inne decyzje, co uważa, że jest dobre, no będziesz w stanie coraz lepiej sobie zbudować obraz tego, na czym polegają zadania tej osoby. I z drugiej strony też oceniać jej pracę. I to, co jest najważniejsze tutaj, co warto podkreślić, to jeżeli nie widziałaś jeszcze naszego odcinka o przekleństwie założeń, to koniecznie go tutaj zobacz, podlinkujemy, bo najgorsze, co ty możesz zrobić, tak, moje najgorsze jest wszystko jasne, ale naprawdę, jeżeli założysz, że ta osoba na przykład, ona wszystko wie, wszystko zrobi sama, albo co gorsza, ta osoba założy, że no ty wiesz, co ty robisz i przecież wiesz, co ty robisz, ty wszystko wiesz, co ona ma robić, jak ma robić, no to prowadzi po prostu do wielu niepotrzebnych nieporozumień i bezsensownych sytuacji, więc nie możesz zakładać absolutnie tutaj niczego i tutaj pamiętaj, że nie ma głupich pytań w takiej relacji i o wszystko trzeba dopytywać, lepiej dopytać 2 razy i potwierdzić i zrozumieć się, nauczyć, niż później wyjść po prostu z jakimś zawalonym projektem, kwartałem czy czymkolwiek, bo żeście założyli, że druga strona wie, jak to powinno wyglądać. Znam takie przypadki, że kiedy właśnie menedżer zatrudniał kogoś, o kogo pracy nie miał pojęcia, to po prostu zatrudniał tę osobę i mówił, no to masz, pracuj sobie. I ta osoba była zostawiona na 3 miesiące, na pół roku, na rok sama sobie. I to nigdy się nie skończyło dobrze, bo ta osoba nie miała wsparcia, menedżer się nie interesował albo wyłącznie oczekiwał rezultatów, których nie był w stanie ocenić, co prędzej czy później oczywiście prowadziło do katastrofy. Znam takie przypadki, że albo ktoś został zwolniony, albo sam odszedł, albo po prostu projekt był zawalony, bo no, nie osiągał rezultatów takich, jakie były oczekiwane. Czyli podsumowując, przede wszystkim musimy sobie uświadomić, w czym jesteśmy lepsi, w czym jesteśmy słabsi. W przypadku zatrudniania musimy bardzo dobrze zdefiniować tę rolę na podstawie chociażby naszych wcześniej określonych ścieżek kariery, ale również przy wsparciu specjalistów, do których mamy dostęp. W przypadku wspierania tych osób w ich codziennej pracy musimy jasno ustalić plan, żeby z tą osobą ustalić, co mają robić, jakie są nasze wspólne oczekiwania. Te oczekiwania dobrze formułować w postaci nie oczekiwań zrobisz to i to, tylko jakie osiągniesz rezultaty i potem z tą osobą razem ustalić, w jaki sposób będzie dążyła do tych rezultatów. No i w przypadku oceny pracy musimy starać się jak najlepiej zrozumieć, co oznacza sukces dla tej osoby. Nie mówimy o sukcesie osobistym, tylko o takie pozytywne, dobre wyniki pracy. Musimy starać się zrozumieć, co ta osoba zrobiła, w jaki sposób podjęła określone decyzje i na podstawie tego ocenić, jak sobie z tym poradziła. Dzięki temu też będziemy te doświadczenie zbierać i nabierać tej wiedzy i może za rok czy 2 już będziemy mogli stwierdzić, że nasze Task Relevant Maturity dla tej konkretnej specjalizacji jest wyższe. Dokładnie, to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli was jeszcze nie ma na naszym newsletterze, to koniecznie się zapisujcie, aby nie ominęły was żadne wartościowe materiały. No i też podzielcie się w komentarzach pod tym odcinkiem, czy na YouTubie, czy jeżeli słuchacie to w aplikacji do podcastów, jak wy sobie radzicie z ludźmi na innych stanowiskach, kiedy nie wiecie, co oni tak do końca robią. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć!